Witajcie, w tym filmie chciałbym Was zabrać w naszą wakacyjną podróż po Polsce i Europie z trabantami. W skrócie chodziło tutaj o 3 różne rzeczy. Po pierwsze chciałem pokazać mojemu 6-letniemu synowi po raz pierwszy trabanta, którego jeszcze nigdy nie widział. Po drugie chciałem uruchomić maszynę po 6-letnim postoju i zabrać na największy ogólnopolski zlot trabantów i Wartburgów w Bieszczadach. I wreszcie po trzecie przemierzyć nim bezpiecznie całą Europę i zabrać na kołach do domu na północy Wielkiej Brytanii. Jadę samolotem. Takie od trabanta są tutaj. Plan numer 1 wykonany, ale to wcale nie znaczy, że teraz już będzie z górki. Po pierwsze, trabant nie odpalał, po drugie, nie miał hamulców, a na domiar złego przydarzył nam się nawet mały pożar. No cóż, pora zakasać rękawy, wziąć się do pracy i ruszyć w drogę. Tak się naprawia trabanty. Halo! Powiedz coś do kamery. Szefie, gdzie drogę zabrali? Drogę zajebali. Wreszcie, po wielu godzinach jazdy daliśmy wszyscy radę dojechać na miejsce, ale to był bardzo długi dzień i trudne 700 km. Nie muszę dodawać, że po takim postoju to głównie mój trabant się psuł. Cały zlot odwiedziło około 50 trabantów, 10 Wartburgów i wiele innych ciekawych aut, ale ta podróż to była w zasadzie rozgrzewka do prawdziwej wyprawy, która miała nastąpić już wkrótce. By było 1000 km, jak zrobiliśmy w drugą stronę. To wyjeżdżaliśmy jak licznik zepsuty. Było 48666, teraz jest 48666. Także nie można powiedzieć, że 666 pełne. Można też powiedzieć, że 661 czy tam ile szczęśliwe. Teoretycznie nie można naprawiać auta na autostradzie, nie? Ani holować, ale z drugiej strony stoimy w takim miejscu, że też nikomu nie zagrażamy. Ale tam stali bardziej na poboczu, na tym węższym i naprawiali samochód. Z cyklu ostatnich przygotowań na wariackich papierach to zakup pierwszej lepszej przyczepki z ogłoszenia po trasie w nocy, jej serwis pod blokiem łącznie z wymianą łożysk, potem poznanie ekipy żukowych podróżników z Grzmiącego Rydwanu, bardzo fajni ludzie, no i ostatni prawdziwy dzień wakacji spędzony z rodziną. Elo, nieświadomi się śmieją. Ja i Lewy gotowi do naszej wielkiej podróży do UK. Mniej więcej gotowi, bo jeszcze jedziemy się przepakować z paroma gratami do garażu, ale ahoj przygodo, pozdro. Ale, zanim zawojujemy Niemcy, etap pierwszy to trasa Łódź-Bydgoszcz. Prawie witamy w Bydgoszczy, do garażu 2 km. Silnik zaczął dziwnie pracować, ale podejrzewamy, że nie ma tylko paliwa. Ażby... A pokaż. Ale to jeszcze powinien jechać, nie? To mamy 2 litry dobre paliwa i 2 km do stacji, kurwa. Chwilowo palimy 16 na stole, chyba dojedziemy. Zobaczymy, to mocne 2 litry. Do zbiornika pustego sam olej. Teraz nie będzie widać, ale bo wlałem pół litra oleju na dzień dobry. To nie jest dużo paliwa. Ale dojechaliśmy, wehikuł czasu.
Silnik od jakiegoś czasu już dość ostro rzęził, więc zapadła szybka decyzja, że żeby uniknąć potencjalnych problemów w trasie, wymienimy go na zastępczy, podobno po remoncie. Jak wyszło, zobaczcie sami. Odpalanie silnika numer 1. O kurwa! Co to? Musi się przedmuchać chyba, co? Wyłącz mu, no. Niestety nie przedmuchał się, a tak naprawdę to w tym momencie już jest po nim. No. Zapadła więc jedyna słuszna decyzja, że z pomocą chłopaków, z tego co jest pod ręką, budujemy kolejny silnik i tak do późnej nocy. Makłowicz i doktor. A za więzieniem kurwa burza. Góra to ściśnie, widzisz, bo tak wydaje się, że kołki dlatego się przechyla. Trzeba podjeść? Panie, mówili, że to niemieckie to takie dobre. No. I co? Jak to ten, jak to jest? Uśmieszek, heheszek. A tutaj nam robią zdjęcia cały czas. Tutaj jest widowisko. Nie ma to jak robić remont silnika Trabanta, który ma dojechać rzekomo do Szkocji. 3000 km. W takich warunkach. Bo to bieda pylisz mi jaja. Akcja przeniosła się do garażu. Kurwa, jeden mądry co chociaż filmuje w poziomie, ja zawsze debil. Bo pogoda powiedziała: panowie, już dość. Dość tej kompromitacji. Same wały, wałki. Same wały, wałki. No dobra, panie, te remonty idą. Tu silnik, panie, już jest zainstalowany. Zainfekowany. Zainfekowany to nie wiadomo, czy on jest, czy nie jest, to się okaże. Na razie dwa były zainfekowane. To tak, to jest COVID, bo to taki Nowa odmiana, wałowa. bo COVID mixol. No dawaj. Ładnie chodzi. Proszę Państwa, rzekomy finał. Finał tej historii. Znaczy tylko tego wieczoru to jest finał, bo nie wiadomo jak będą późniejsze wieczory. Pecie, pecie. Żadnego kurwa piszczenia, farszczenia. Nic. Nic nie ma w ogóle. I jak lewy? Jak? Późna pora to już, gdyby miasto wyruszamy.
razem z lewym delektuje się wiatrem. To czy prawo? Prosto. O, 24 godziny obsługi, ciągle w Bydgoszczy. Dodatek kleje. Sprawdzamy, czy mamy silnik. Koła mamy. Tak, no to osiedla w Bydgoszczy to już jest dobrze. Dobra. Wszystko jest, nic nie odpadło. Skleiłem go trochę. Nie, okej. Myślałem, że hermetyk złapał. No i tyle, no. Jesteśmy u króla szrociarzy, Tytusa. Dobra. Bak pełny. Jedziemy. Dobra. Jedziemy 3 godziny. Przejechaliśmy 180 km za Poznań. Deszcz leje, roboty drogowe, kurwa, chcemy jechać, ale nie jedziemy. Zestaw się prezentuje dobrze, tylko żeby kurde wyjechać z tego deszczu, bo jest masakra. Dobrze, że ofoliowaliśmy przyczepę. No i trabant jak to trabant, trochę cieknie, trochę się paruje, bo oczywiście nie ma ogrzewania. Ojej. Wreszcie, całkiem dosłownie, tuż przed samą granicą słońce zaświeciło i dla nas. Nie zapomnieliśmy nawet o ostatnim tankowaniu, dzielnie przedzierając się przez tłumy ludzi obwieszonych fajkami na stacji benzynowej. No to w drogę. Do następnego razu Polska, nie? Ja wyjeżdżamy na Niemcy. Przejaśniło się, dobrze jest, ale baseny zostały. Przejazd Samanta przez Kurwa Kałużę. No. Prawie witamy w Niemczech. Ile? 5 km? No. 2 km do granicy. Pierwszy krok za nami. Góra. To było świecko. Teraz Szwaby. Odra. No, Odra przed nami. Trzeba przyznać, że jazda niemiecką autostradą jest trochę monotonna. Może nawet ktoś powie, że to pójście na skróty. Czy to pójście na skróty w 50-letnim aucie? No nie wiem. My cieszyliśmy się obcowaniem z maszyną, swoją obecnością, przyjemną jazdą, zupełnie nieświadomi tego, co będzie dalej. A może wszystko będzie już dobrze? Oby. Orientacyjnie ile jedziemy? Jakieś 60. Kurwa nerwowy ten licznik. To jest equalizer lewy.
Dla urozmaicenia zaczęły się wreszcie pojawiać słynne roboty drogowe i korki, ale cóż, nigdy nie jest idealnie. Wykorzystując statyczną prędkość, postanowiliśmy coś wreszcie schrupać i to dosłownie. W końcu nie samym miksolem żyje człowiek, a był to nasz pierwszy posiłek od śniadania. Ja. Dobre. Człapu, 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 człapu. Do przodu. I tak, choć zmęczeni, to zadowoleni, padliśmy dzielnie naprzód. Cały ranek, wieczór, aż nastała noc. Dosłownie chwilę po tym, jak po raz kolejny minęliśmy zjazd na najsłynniejsze miasto Niemiec, Ausfahrt, co zagrzechotało w silniku. Zagrzechotało raz, potem drugi i już wiedzieliśmy, że będą kłopoty. Niestety niechlubnej tradycji stało się zadość i tylko cudem udało nam się zjechać z autostrady. Lewandowski, czy możesz powiedzieć, co się stało? Masz nóż. Kurwa, po to, żebym się poczuł już. Nie wiem, czy mają w sobie coś takiego magicznego, że trabant się zawsze spierdoli gdzieś w pobliżu stacji benzynowej, ale tym razem nie mieliśmy żuka, więc dojechaliśmy do zjazdu. Kurwa, chyba znowu wał. Teraz chodzi ładnie, bo słuchajcie, ale ogólnie jest chujnie. Hours later. Ziomy, 4:40, okolice Hanoweru. dzień drugi, silnik numer 10. Odpalenie numer 1. No. Jak na razie. Jeszcze wolnego obrotu być. Silnik numer 12 po pierwszej próbie. Nie powiedziała. Jedziemy dalej, kurwa. Wraz ze świtem, mimo że byliśmy kompletnie zmęczeni po całonocnej walce, nadszedł czas znów ruszyć w drogę i przejść dalej na zachód. Silnik, złożony tym razem na nowych częściach zostawionych na czarną godzinę, pracował bez zarzutu. Niestety tego samego nie można powiedzieć i o nas. Byliśmy skrajnie wycieńczeni. Kiedy po pół godziny jazdy dosłownie twarz zaczęła mi się odklejać, zdecydowaliśmy, że stajemy na 40-minutową drzemkę. Nie muszę chyba dodawać, że przerwa ta wszystkim nam dobrze zrobiła. My heart
Teren w tej części Niemiec zaczynał się stawać coraz bardziej stromy i górzysty, a złożony na prędce silnik, w którym klej nie zdążył nawet dobrze wyschnąć, traktowaliśmy bardzo delikatnie. Odwdzięczał się on nam za to dobrym dźwiękiem i porządną mocą na płaskim. Dunkierka była coraz bliżej, a Holandia już w zasięgu ręki. Kraje Beneluxu, podobnie jak Trabant, rządzą się swoimi prawami. Oczywiście, że wszyscy byli od nas szybsi, ale co z tego? Auto zaprojektowane ponad 70 lat temu nie musi nic udowadniać. Ono po prostu z gracją toczy się, robiąc to samo co auta 3, 5 czy 100 razy droższe. Taki mamy klimat. Dodatkowo my dzielnie kulając się do przodu mieliśmy ekstra 300 kg na haku. A stara prawda, o której zapominają nawet fani klasycznych aut, jest taka, że stary klasyk nie musi być szybki, żeby był zajebisty. Ale jeśli jakimś cudem przy okazji jest szybki, no to spoko. Tak trzeba żyć. W Belgii nawet mają miejsca, gdzie się dramat może popsuć. A nasz się nie psuje, nie lewy? Już chyba nie. Ze względu na godziny szczytu zaczęły się pojawiać tu i ówdzie korki, ale to nic, udało nam się schłodzić w tunelu. Jaki masz telewizor powieszony w pionie czy w poziomie? Nie używa telewizora. A, to nie wiem, do tego. Teraz zajebę, co? Nara Francja. Two hours later. Nie jest takie złe, nie?
wjeżdżamy w Dover. Jedziemy pod górkę, wyjechaliśmy z portu bez kontroli. Jedziemy na trójce, żółk to już z 2 na 1 redukował, także jest moc. Zadowoleni z tego, że celnicy kompletnie machnęli na nas ręką i potraktowali jak debili, zaczęliśmy się na nowo przyzwyczajać do jazdy pod prąd. Anglia, jak to Anglia, nie zachwycała ani niemrawą pogodą, ani jakoś specjalnie czystością. Wystarczy zresztą porównać sobie tunel, który był w Belgii z tym, który tutaj widzicie. Ale my byliśmy ponad tym, mieliśmy zupełnie inne cele. Ten bliższy to nocleg u naszych trabantowych przyjaciół, których z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować. Dzieliło nas od nich jakieś 250 km, czyli około 5 godzin jazdy trabantem. Ten dalszy, ale już nie tak odległy, to perspektywa tego, że trabant wkrótce znajdzie miejsce w swoim nowym domu. Cel podróży osiągnęliśmy już po zmroku. Nie omieszkaliśmy przy tym wypić za starych i nowych trabantowych przyjaciół, ale nie ukrywam, że najprzyjemniejszą częścią dnia było zanurzyć się w czyściutkiej pościeli i zapaść w sen. Następny poranek przywitał nas bardzo fajnym widokiem. Zobaczcie sami. Kurde. Niestety wszystko co dobre zbyt szybko się kończy, pozostało więc nam serdecznie pozdrowić Alex i Roba i ruszyć dalej na północ. W nocy trochę zregenerowaliśmy siły, ale dystans, który pozostał nam do przejechania to nie przelewki. UK wydaje się malutką wyspą, ale mieliśmy jeszcze 900 km do celu. Postój na rozprostowanie nóg gdzieś koło Wakefield na A1 w kierunku Leeds. Zrobiliśmy od rana jakieś 200. Jeszcze mamy niecałe 400 do Bartka lotniska i jeszcze więcej do domu. Wszystko gra, trabant chodzi fajnie, pogoda jest dobra. No tak, ze względu na okoliczności, a szczególnie naszą 24-godzinną obsługę w podróży, musieliśmy zmodyfikować nasz plan. Bartek, który niestety następnego dnia musiał już być w pracy, postanowił, że zostanie po drodze na lotnisku w Edynburgu i tam zaczeka na swój samolot, co tyle szczęśliwie się składało, że tego samego wieczora moja rodzina wracała z wakacji z Polski, więc mieliśmy tam spotkać się wszyscy razem. A jeśli jeszcze nie ogarniacie ruchu lewostronnego, popatrzcie na to. Lewy atakuje rondo pod prąd. I bardzo pięknie. Czego się nie wywróciła? Nie, jeszcze jest. Tak, praktycznie się udało. Czuliśmy się wtedy jak zwycięzcy. Do Edynburga zostało nam raptem kilkadziesiąt kilometrów, ale w tym momencie czas nas nie gonił. Tak naprawdę nic już nie miało znaczenia. Postanowiliśmy, że staniemy sobie na jakiś obiad w najbliższym rybackim miasteczku, ale w tym momencie tak naprawdę liczyło się tylko morze, klify i niczym niezmącony widok. Zresztą popatrzcie sami. To było najlepsze 15 czy 20 minut całej wyprawy. Dla tej chwili warto było pokonać ten niebotyczny dystans. Edynburg. Za 1000 stóp skręć w prawo. Jest fish and chips tutaj. Tu gdzieś stanąć.
Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Miejsce, proszę ja Ciebie. Dajcie jedzonko. To jest. I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do you Jeszcze silly kumpla little znalazł. dance. Don't need hugs, done with the Ty dzisiaj. talk. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. And I'm happy you can't stand it. Pierdala ostro. Make me high then low. A portuje? Told me let's take it slow. Next thing that I know, you got an next best hope. Summer soon. Zbliżało się nieuniknione. Nie wiem jaka była nasza średnia prędkość i mam w dupie ile spaliliśmy paliwa, ale dzięki Bartkowi zrobiliśmy coś wielkiego. A czy ty zrobiłeś w życiu kiedyś coś naprawdę szalonego? Tak na 100%? I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do you silly little dance. Don't need hugs, done with the talk. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. And I'm happy you can't stand it. So you call my money, say you're moving with somebody. So ironic. So you call my mommy, say you're moving with somebody. So ironic. To już ostatni etap mojej podróży w drodze do domu. Zamieniłem niezniszczalnego Lewandowskiego na tego tu. Przywitaj się. Hej. Bruno Kister, Karol Kister. Pozdrawiamy. Zaraz most na Zatoce w Edynburgu. Następne 200 km, a 90, więc praktycznie jesteśmy już za rogiem. Dziękuję wszystkim za pomoc, za wsparcie i marzenia się same nie spełniają. Marzenia spełniają się same. Pozdro, dobrej nocy. Real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do you silly little dance. Don't need hugs, done with the talk. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. And I'm happy you can't stand it. So you call my mommy, say you're moving with somebody. So ironic. So you A skoro dotrwaliście aż tutaj, no to mały bonus. A teraz czas na małe postscriptum, czyli sekcję zwłok. Minęło już chwilę od przyjazdu. Właśnie pracuję nad rozebraniem feralnego silnika, który padł pod Hanowerem. Trabant już w domu, bezpiecznie, zaraz wam go pokażę. I tak, i pracuję z przyjemnością nad nim każdego wieczoru, żeby wrócił do swojej formy i myślę, że jeszcze nas czeka. Ogarniam teraz elektrykę, żeby było pięknie. Kiedyś było ładnie, teraz ma być pięknie. W kolejce są te nowe duże hamulce, gdzieś tam na liście. I jeszcze mała żonglerka silnikami, bo to wszystko było składane na szybko. Ma być zrobione tak jak trzeba. No to, jak to mówią, czapki z głów. Cylinder numer 1. Coś opornie się tutaj kolega. A cylinder numer 2. Cylinder numer 2 nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj już na dzień dobry mamy problem. Zobaczmy, jak wygląda tłok, który był przecież w idealnym stanie. Strasznie pomasakrowany. To już nie pojeździ. Spróbuję. O kurcze. Czy wy to widzicie? Coś tutaj zrobiło generalnie bardzo dużą demolkę. Rzućmy jeszcze okiem na cylinder wewnątrz. Ok.
Mamy tutaj ewidentnie ten kawałek metalu, który zrobił to spustoszenie. Mamy to. Przyostrzysz czy nie przyostrzysz? Nie przyostrzysz. Tu zróbmy to tak. Cokolwiek to jest. Ta malutka pierdółka zrobiła duże spustoszenie w tym oto cylindrze, który tak samo jak tłok jest na złom. Że tym udało mi się zjechać z autostrady, to jest naprawdę cud. Okej, góra dostała, wał teoretycznie bez zarzutu, teoretycznie, bo tak. O. Albo w tą. Ta. Prostować? Oto trabant w pełnej krasie. W każdym razie tutaj jak wygląda na ten moment pod maską, czysto, schludnie. Będzie jeszcze raz myte i pora ogarnąć kabelki w środku.